This is Adolf Hitler. Don't you recognize him? Yes, he's hard to identify here. This photo was taken during World War I when the Führer served as a volunteer. This is him after 10 years, surrounded by his faithful followers. His eyes are shining, his hand is furiously raised. There's no mistaking him here. Here is the Führer with his dog, Blondie. Here he is with Eva Braun, smiling. Here's his famous Tribune photo. I was there. I was standing so close that I could see the drops of sweat on his forehead. But let's start from the beginning. My name is Gerhard Detlef Meyer, and during the story that I'm about to recount, I served in the Gestapo, the Reich's secret police, as an SS Standartenführer. For 7 years, I worked loyally for the Third Reich, gaining a perfect reputation in the RSHA. I witnessed Germany's rebirth with my own eyes and believed in the wisdom and vision of Adolf Hitler. Now, as I'm going through this old battered diary that I haven't touched for several years, I'm surprised by how quickly the spirit of my notes changed since the day I visited a concentration camp. Gas chambers, ovens, frozen limbs, fleshless bones covered with skin, communists, Democrats, scientists who rejected the false scientific ideas of the Nazis, common people just like me. All of them ended up in the camp simply because they were out of favor with the Nazis. Then, there was Barbarossa. Our Führer directed the Wehrmacht's best forces to the Eastern Front, expecting an easy blitzkrieg. But the war dragged on. After our defeats at Stalingrad and Kursk, it seemed that our Führer had almost become mad. His horrible orders doomed many thousands of loyal soldiers to certain and meaningless death. In 1944, when the Soviets took Minsk, I made the final decision. The devil had brought war to the world and was decimating his own people, and this devil had to die. I decided that I must rid the world of Adolf Hitler. Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na nowy let's play, tym razem z gierki Astrogo Fate Operation Walkiria. Moi drodzy, długo się zastanawiałem, czy ogrywać ten tytuł na swoim kanale, czy może jednak odpuścić, z tego względu, że gierka jest ruskiego studia. Jak dobrze wiemy, Rosja zaatakowała Ukrainę i w żaden sposób nie powinniśmy wspierać tego kraju w ich, w cudzysłowie, operacji wojskowej. Z drugiej strony, gierka jest z 2009 roku, czyli wtedy jeszcze nie było wojny na Ukrainie, kiedy zakupiłem ten tytuł. Czyli można powiedzieć, że w żaden sposób nie wspieram ruskich. Z drugiej strony chciałbym też pokazać tą historię w tej gierce, ale tak, żebyście wyobrazili sobie, że Adolf Hitler to jest Władimir Putin, a III Rzesza to tak naprawdę jest Rosja. Chciałbym, żebyście troszeczkę inaczej spojrzeli na ten tytuł, patrząc oczami wyobraźni, jakby to była teraźniejszość. Ogólnie wybrałem też taki tytuł, który nie zajmie mi więcej niż 5-6 odcinków, z tego względu, że 18 października wychodzi druga część A Plague Tale, którą chciałbym nagrać na swoim kanale. Skoro pierwszą część nagrywałem, drugą warto by też było ograć. Dlatego ja już nie przedłużam, rozpocznijmy nową gierkę. III Rzesza w kolorze, III Rzesza dokument. Będziemy grali w kolorze. Będzie można dostrzec więcej elementów. Żaden cel nie jest wystarczająco honorowy, żeby usprawiedliwić użycie niehonorowych środków, aby go osiągnąć. Albert Einstein. Many Germans hated the Führer. Hundreds of them had been interrogated by the Gestapo. My first contact was Otto Hefner. He had been serving in the Engineer Corps in Poland and had returned recently to Berlin. According to my sources, Hefner belonged to a secret group that was led by Ludwig Beck, a retired Wehrmacht general. Hefner and I became friends. We had a lot in common. Slowly, he became more open with me. At that day, July 19th, he slipped. Then he quickly broke off and looked at me fearfully. Raising his voice, he said a toast to the Führer, emptied his glass, and asked me to refill it. And that's what I did. We left the restaurant at 2 o'clock in the morning, very drunk. And then suddenly it was morning. I remember I got up without thinking why I was doing it. I still remember the hangover. No dobra, rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Możemy spojrzeć na obraz. Morning by Caspar Friedrich, Adolf Hitler's favorite painter.
Friedrich was a romantic, but there is nothing Nietzschean or superhuman in his paintings. Morning by Caspar Friedrich. Morning by Caspar Friedrich. Adolf Hitler's. Okej, dobra, muszę jeszcze się zapoznać z tą grą, jak się w nią gra. I look much younger in this picture than I do now, but I already had a Nazi badge on my lapel at the time. Now, I am lean and gray, and there are deep lines on my face. My colleagues and I. Boysen is on the left, Ryder stands in the center looking exhausted. Glock is on the right. He stares scornfully. I am a bit to the side. I am smiling. Mamy też jakąś statuetkę. This figurine of a diver was a housewarming gift from my neighbors, the Schultzes. A gloomy-looking Hauptmann Schultz kept telling me that the soldiers did not believe in the victory of the Reich, and that they cursed the Führer. It turned out that the whole thing was a test. If I had not been careful that day, I would have been court-martialed and shot. Dobra, mogę zajrzeć do szafy, jest też lustro. Radio na szafie, tutaj mamy biurko i pełno książek. Jest łóżko. Czy coś będę mógł stąd wziąć? Tak, mamy rozkazy Bormana. Wczorajsza gazeta. Sprawa Kanada wnioski. Mein Kampf, czyli książka Adolfa Hitlera. Tu też mamy jakieś zdjęcia. There are pictures of my relatives on the wall. All of them are dead now except my brother, a harmless cripple who has lost his health, fighting for National Socialism. There are pictures of my relatives on the wall. Dobra, co my tutaj mamy? Sprawa Kanada wnioski. Wnioski trafiły do mojego ekwipunku. A newspaper, dated June 19th, 1944. The first page, another proclamation by Goebbels, the Minister of Propaganda. This Goebbels works a lot, that's for sure. He gives radio addresses, writes for several magazines, creates scripts for theater plays and films, and he still finds the time to fight the enemies of the Reich. He is a genius in a certain way. I'll have to grant him that. Sprawa Potęp. I have found this old case in the archives. 5 armed Nazis shot to death Konrad Peterzuk, a communist leader, and his family in their home in 1932. We lived in the Weimar Republic at the time, and Hindenburg was the president, so the killers were brought to trial and sentenced to death. But then Hitler came to power, and all of them were released from prison, because, quote, justice is always on the side of those who live, fight, and if need be, die for Germany. Mein Kampf. My second copy of Mein Kampf. It's almost new. It is the necessary reading for every member of the party. I would give a lot to replace it with a book by Kerr or Remarque. No, teraz tylko czekać, aż Władimir Putin napisze książkę o operacji wojskowej i też będzie to obowiązkowa lektura w Rosji. Żydostwo i nauka. Jewry and Science by Wilhelm Müller. An unknown scientist from Aachen has written a book about the global conspiracy of the Jews who want to destroy the civilization. Müller calls Einstein the arch-villain in the book. It has become very popular in Germany. Po prostu panowała tam propaganda. Just a collection of Nazi books. There's nothing interesting here. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, ale widzę, że tutaj mamy rozkazy Bormana. Pod łóżkiem też leży jakaś kartka, ale chyba nie będę mógł jej podnieść. The latest orders from Bormann, the Obergruppenführer of the SS. Attached are the descriptions of the lynching of the captured Allied pilots. Bormann instructed the police not to interfere with the lynching. There's a wide, comfortable bed with a mattress filled with swan down. 2 years ago, I was on a German submarine. The mattresses were soft, but they were filled not with down, but human hair sent from the Oswiecim death camp. Jestem ciekaw, czy studio, które tworzyło tą gierkę, było świadome tego, że kiedyś w ich kraju będzie coś takiego jak tutaj w Berlinie. Czyli będzie idiotyczny szaleniec, który będzie nakazywał wszystkim Ruskom iść na wojnę jako mięso armatnie i po prostu zginąć. I tak samo działał Adolf Hitler. Gerhard Mayer, mundur wojskowy, ubranie cywilne. No, przebraliśmy się. Może to i lepiej. Let me introduce myself. Gerhard Detlef Meyer.
Standartenführer of the SS, a dedicated National Socialist, merciless to the enemies of the Reich. That's quite convincing. Jeżeli będziemy chcieli wyjść teraz na zewnątrz, to nawet dobrze, że się przebraliśmy. Co my tutaj mamy? Kolekcja autografów. An autograph collection. The most valuable autograph for me is the signature of Tilly Fleischer, the Olympic champion in javelin throwing. Radio, które jest nieklikalne. Pokój dzienny. Dobra, widzę, że tu też mamy kilka elementów, które będę mógł sobie przeklikać. Na przykład na tym biurku już widzę pełno dokumentów. Tutaj również. Jest też telefon, z którego będę mógł w razie czego skorzystać. Dobra, zacznijmy od początku. This picture was taken before World War I. The strange young man seemed so naive and so damn happy. Was it really me? This one is full of historical literature. O, telefon dzwoni. Odbierzmy zatem. Ale sztywno chodzi. Masakra. Hello, Mayor. Yes, Gruppenführer. I'm glad to find you at home. What can you tell me about your report? Jakiego raportu, panie Gruppenführer? Zajęło mi to więcej czasu niż zakładałem, panie Gruppenführer. Potrzebuję jeszcze kilku godzin. Jeżeli ma pan na myśli sprawę Kanada, to jestem gotów przedstawić go na pana żądanie. What report? Yesterday you promised me that you would complete it by morning. And now you don't even know what I'm talking about. If you mean the Canada case, then I am ready to present it at your request. Then why are you still at home, damn it? Be in my office in half an hour and don't be late. I was planning to work on the Canada case last night, but a long talk with Hefner interfered with my plans. Now I have to hurry. The Gruppenführer will be angry if I'm late. Spóźnię przez U otwarte? Dziwne. A list of the members of Otto Skorzeni's diversionary group. They don't look much like heroes at all. Dobra, czy coś z tego biurka będę mógł zabrać? I don't remember where I've put the drawer key. Last time I saw it was 2 days ago. O, zgubiliśmy klucz do biurka. No pięknie. Let's start from the beginning. Zacznijmy od początku. Czyli rozumiem, że mamy teraz w jakiś sposób retrospekcję. I entered the room and went to the bedroom. Or did I sit at my desk? Czyli co, poszliśmy do sypialni. Yes, I went to my bedroom and got changed. The key fell out of my pocket. I picked it up. Then I went back to my office to hide the key behind the photo on the mantelpiece. Or did I? Why am I thinking about the photo? I usually put it by the clock. No to położył za zdjęciem, czy za zegarem? Sprawdzę najpierw tutaj. No, of course not. I might put the key beside the clock when I was in a hurry, but that day I wanted to do everything right. Czyli jednak będzie za zdjęciem. Yes, I went to the photo with the key in my hand, and then I heard the phone ring. Did I throw the key on the armchair? Was I carrying the key when I answered the phone? Was it beside the phone? Obstawiam, że był koło telefonu. Ale chodzi jakby miał kija w dupie. I answered the phone while carrying the key. The caller asked me a question. I took a folder from the desk and read some information from it. Did I put it back on the desk? Did I carry it to the radio? Did I put it on the shelf? Did I take it to the fireplace to read later? O matko, gościu. Serio nic nie pamiętasz? Albo byłeś nieźle nawalony, albo nie wiem. The folder isn't here. Ah, yes, there's the key. No dobra, no to bierz ten klucz i działamy dalej. Znowu dzwoni telefon. Werner von Fritsch was the first German general to die in the war. He was an experienced general. He was promoted to the post of commander-in-chief of the Wehrmacht.
In 1939, he was accused of being a homosexual and forced to resign. The post office is calling. There's a telegram for you from Munich. You asked me to remind you. Thank you very much. Don't mention it. We're glad that the High Command of the SS is using our post office. Dobra, ale gdzieś tutaj powinien być... A nie, klucz trafił do mojego ekwipunku. No dobra, w takim razie połączmy go z biurkiem. Co my tutaj mamy? Kanada, wprowadzenie. Pełno jakichś dokumentów niemieckich. I chyba nic więcej już stąd zabrać nie mogę. Dobra, ale teraz moje pytanie brzmi, jak opuścić tą lokację? Okej, dobra. Nie zauważyłem tej strzałeczki w prawym górnym rogu. One of my reports. Canada is concerned with the materials confiscated from those entering death camps. A wagon of these goods vanished. It is suspected that the missing material was not human hair, but gold. Sprawa Kanada, wnioski. I've assembled the report. Dobra, mamy też 15 marek? Some Reichsmarks. Reichsmarki. Goebbels calls all who do not like the policies of the NSDAP critics and whiners. But this case was different. I had to collect incriminating evidence against the personal enemies of Goebbels himself. Nasty business. No dobra, skoro udało nam się skompletować raport, wydaje mi się, że nic więcej już tutaj zrobić nie będę mógł. Przynajmniej na tą chwilę. Marmurowa półka. There are a lot of useless things on this marble shelf, including some plates, a statue of an ancient philosopher, and a Swiss clock. W takim razie wyjdźmy na korytarz i udajmy się do tego Mein Führera, czy jak on tam się nazywał. O, chociaż tu też mam jakieś pokoje. Łazienka, drzwi, kolejna statuetka, kuchnia. Jestem ciekaw, czy będę mógł wejść do tych pomieszczeń w tej chwili. Black leather gloves. This newspaper is from back in July of 1939. I still use it to decode messages sent from Munich. It came from my childhood dreams of Sherlock Holmes. Mogłem wejść do łazienki. Wow. Pokrowiec ze strzykawkami. A case of medical syringes, left behind by the house's previous owner. Jeżeli będę ranny, będę wiedział, gdzie się uleczyć. Umywalka. A gdzie jest kibel? Czy to jest kibel? Dziwne. I can only relax in a hot bathtub. For a couple of minutes, I become myself again, and the Standartenführer is left in the hall. Dobra, dziwna ta łazienka. Powiększalnik. Będę mógł wywoływać zdjęcia. A massive photo enlarger. Prawdopodobnie będę mógł tutaj wywołać jakieś zdjęcia. No tak, zrobiliśmy sobie ciemnie. Ale w tej chwili niczego nie chcemy wywoływać. I have to turn the red light off before leaving. Co, nie podoba ci się takie czerwone światło? Nawet nie masz okien w łazience, nikt by tego nie zauważył. There's just a storage room behind this door. The room is filled with junk from the previous owner. This door leads to the kitchen. I'm not hungry, so there's no point in going now. Nie ma sensu wchodzić do kuchni. No dobra, wejdźmy na ulicę. Czy ja będę mógł złapać jakąś taksówkę? Czy automatycznie przeniosę się do tamtego miejsca? No nie, jest jakiś samochód. Może ja mam swojego prywatnego szofera? Prinz Albrechtstraße 8. Poststraße. Dzień dobry, Will. Pozwól, że się zapytam. Muszę dokończyć pewne sprawy, zaczekaj na mnie, proszę. You don't look so good here, Maya. Did you sleep well? Musiałem wczoraj pracować do późna. Czy to aż takie oczywiste? Wypiłem wczoraj więcej niż powinienem. Musiałem kogoś uczynić bardziej rozmownym. Oh, I understand, Herr Maya. It's only natural. Alcohol always sets everyone's minds at ease. That's right, Wilm, but I hate to see Berlin sink into drunkenness and debauchery.
Obviously, the Führer doesn't have the time to deal with such trivial matters. You can't blame it all on the Führer, Wilm. Alcohol is poison and everyone must realize it. Herr Meyer, perhaps we can leave this issue until the peace comes. Alcohol is the only distraction for many people these days. You may be right, Wilm, but it makes me uneasy nevertheless. Pozwól, że się zapytam. Yes? Jakieś wieści z Berlina? Let me think, Herr Meyer. There was a major meeting last night at Kaltenbrunner's. It seems that the Gruppenführer is preparing for something. Let's see what happens next. Yes? Wilm, jak się ma twoja żona? That's kind of you. My Helga will be pleased to hear you're interested in her health. So how is she? Not good, Herr Meyer. The doctor ordered her to stay in bed for another week. Ile mu zapłaciłeś? 2 Reichsmark. That's expensive. Why didn't you go to our physician? He'd treat you free of charge. He's a trusted man. Mueller himself speaks highly of him. Ah, but he and that fellow Baumgard were sent to the prison camp a couple of days ago. It turns out that they're the enemies of the right. I'm sick and tired of seeing all these bastards in black uniforms. Oh, don't tell me, Herr Meyer. I've shot people like that with my own hands. Yes? Dobra, jeszcze możemy się zapytać, jak się mają sprawy na froncie? Jakieś zmiany? No. The Führer's counterattacks bring no result. They may be brave counterattacks, but the best thing for Germany would be several months of standing defensively. Defense is the direct road to defeat. What makes the Führer a genius is how unpredictable he is. O, wojskowy geniusz Führera jest wielkim mitem naszych czasów. Może obrona jest drogą do pokoju, Wilm. Niemcy potrzebują pokoju. What are you saying? The generals should fight and Hitler should run the country. You're saying some scary stuff. So scary that I doubt I'll remember it tomorrow. As you wish, Wilm. Dobra, gdzie my się mieliśmy udać? Prinz Albrecht Strasse 8. Prince Albertstrasse, 8. Herr Meyer? Yes? Mr. Muller won't like it when he sees you haven't shaved. You're right. Mueller isn't one to like the rugged look. I don't mean to presume, I just worked until very late last night. Glad to help, Herr Meyer. Czyli co, jeszcze muszę się ogolić? Cholera, no. Komu przeszkadza mój zarost? Dobra, czy gdzieś tu znajdę maszynkę do golenia? Pewnie tak, gdzieś tutaj. A clean white sink for the Standartenführer. A clean white sink for the Standartenführer. But there is only one outhouse, one washstand, and one iron stove for 30 people in a concentration camp. And there is 1 bucket of coal per day in the winter. Lustro. Ja w ogóle nie mam golarki w moim ekwipunku. Pokrowiec ze strzykawkami. O, krem przeciwgrzybiczny. Mogę go zabrać do ekwipunku. Czy gdzieś tu jest ta maszynka do golenia? Niczego takiego tutaj nie widzę. The liquid in the container is harmless unless it is mixed with another component. O, może będę mógł otruć tym Führera. Dobra, widzę, że w łazience niczego takiego nie ma, więc obstawiam, że sprzęt do golenia brody znajdę gdzieś w swojej sypialni. Tylko gdzie? Może w szafie? Ubranie cywilne, mundur wojskowy. No zdecydowanie mundur wojskowy. Spójrz lustro. Let me introduce myself. Miałeś się nie przedstawiać. Miałeś wyjąć jakiś sprzęt do golenia. Kolekcja autografów. No nie, serio, nie widzę tutaj maszynki do golenia. Czyżby faktycznie była gdzieś w łazience? Albo muszę dokładnie przeszukać biurko. Teoria państwa. Beknięcia natury.
Tu są tylko i wyłącznie jakieś listy. Nic, co by mnie interesowało. A list of the members of Otto Skorzeni's diversionary group. They don't look much like heroes at all. Wziąłem jeszcze dziennik. Documents on a few German intellectuals. Nature's burps, as Hitler likes to call them. The Theory of the State by Johann Gottlieb Fichte. Some people believe that the Nazis took a lot of ideas from this book. A bookshelf. A copy of Mein Kampf is on display. After I bought it, I spent almost an hour crumpling it so that it would appear heavily used. Okej. Writing in my journal focuses my mind on what is important. Dobra, wiecie co? Ja mam jakieś pieniądze w ekwipunku. A skoro nie widzę tutaj nigdzie sprzętu do golenia, może powinienem wyjść na zewnątrz i udać się do jakiegoś sklepu. The utility cabinet is filled with junk, shoelaces, shoe polish, and tools. Jeszcze raz, zajrzę do łazienki. Może powinienem kliknąć na tą umywalkę. A clean white sink for the Standartenführer. But there is only one outhouse, one wash. Pędzel do golenia. Mamy golarkę. Kurde, ciężko to kliknąć. Łogol tego ryja. Było słychać, że ma szorstki zarost. Pędzel do golenia, golarkę zostawiliśmy sobie w ekwipunku. Czy będę mógł teraz A small mirror in a white frame. przemyć chociaż twarz? A clean white sink for the Standartenführer. But there is only one out. W każdym bądź razie się ogoliliśmy. Prince Albertstrasse, 8, RSHA. No to w drogę. Mamy mapkę. Dziennik. Budynek RSHA. The RSHA building. This gray building is awe-inspiring for any law-abiding German. Jeszcze jakieś plakaty propagandowe prawdopodobnie. These posters urge everyone to exert all strength in the defense of Germany. The people in the posters look in the distance bravely with their heads held high. Propaganda is the same everywhere in the world. Konrad. Oficer SS. Pogadajmy z Konradem. Heil Hitler! Heil Hitler! Conrad? Gerhard? I mean, Standartenführer Meyer? My Conrad, what happened to you? Last time we met you were Baumgart's aide. That's a sad story. Baumgarten got burned. And not even because of a woman or a boy. Yes, I heard about that. He was shot or something stupid. He beat up a subordinate. No one would have taken it seriously, but then he started bragging about it. Więc zrobili z ciebie strażnika. Dlaczego? I didn't report to my superiors about the beating. So now I'm standing guard. A więc, co teraz zamierzasz? I'm waiting for the war to end. If we get rid of the Fifth and the higher circles, then there will be more than enough room for me. I fear that our Fuhrer's mind has been poisoned. I'm sure that the Jews did it. Who else could be to blame for all our recent losses? What do you mean? All those babblers and rats, that's who. They've suffocated the Fuhrer with their stink. Więc zrobili z ciebie strażnika, okej. Jestem pewien, że nie będziesz tutaj długo. Planujesz przeniesienie do wydziału politycznego? I'd love to. But there are a lot of do-nothings there. There's no way they would let me in. Do-nothings? They're all do-nothings. All except for the Fuhrer. A więc, co teraz zamierzasz?
I'm waiting for the war to end. I fear that our Fuhrer's mind has been... What do you mean? All those babblers and rats? Okej, no dobra. Brak nowych opcji dialogowych. Muszę iść, jestem bardzo zajęty. Let's hope that you won't share Baumgart's fate. Oficer SS. Heil Hitler! Heil Hitler! Cokolwiek ekscytującego się dzisiaj wydarzyło. There was a drunk here. He wanted to hug me. What did you do with him? I got him to go away without using force, Standartenführer. Give me his name and address. I'll look in the archives to find out who he... Standartenführer? I've never seen this man before. How could I know his name and address? So you didn't even bother to check his ID? No, Standartenführer. Maybe he was just distracting you while his accomplices placed a bomb. I'm sorry. I accept responsibility. I'll be more careful from now on. Do not make another mistake like this. It could be fatal for you. Yes, Standartenführer. I understand. I hope so. Dlaczego wierzymy w Niemcy i Führera? Because we believe in God, who created Germany and gave us our Führer. Not a bad answer. Thank you, Standartenführer. Back to your guard duty. Yes, Standartenführer. Dobra, wejdźmy do środka i złóżmy ten raport. ID, please. Jaki dowód? Ja mam tylko dziennik, nie mam żadnego dowodu. Dobra, nie chcę mi się z nimi gadać. Ja jestem wyżej postawiony niż oni. Oficer SS. Heil Hitler! Heil Hitler. Dlaczego tu jest tylu strażników? Wczoraj tylko Gunter pilnował wejścia. Obergruppenführer Kaltenbrunner has ordered us to ID everyone without regard for rank. I'm Standartenführer Gerhard Detlef Meyer, and my office is just down the hall. Your ID? I left it at home. I have no wish to go back for it on the other side of the city. The Gruppenführer is already waiting for me. I'm afraid there's nothing I can do, Standartenführer. Będziecie musieli mnie wpuścić, mam bardzo pilną sprawę. If you delay me, you may find yourself in serious trouble. Your ID? Kurde no, gdybym miał pistolet, to bym ich rozstrzelał. Oczekujemy, że ty jako pierwszy poddasz mi swoje nazwisko i rangę. Jestem starszy niż ty i wyższy rangą. That is not in our orders. Your ID? I will be back with my ID. Yes, sir. Nigdzie nie wrócę. Dobra, mamy Guntera. Heil Hitler! Heil Hitler? Gunter, kim są ci nowi oficerowie? They are former employees of the 3rd Department of the Abwehr. What happened? The Abwehr people have been divided between the RSHA and the OKW. They say that part of them are with Skorzeny, so now these guys work for the Gestapo. That's all very well, but they won't let me in. You've forgotten your ID. You'll have to go back and get it. I hope I haven't lost it. Never mind, Gunther, it's my problem. If you don't find your ID, you'll be facing some long interrogation sessions with the Gestapo, and the consequences could be very serious for you. Yes, I know. Jakieś wieści? Oh, no. Everything here is normal. Gunter, kim są ci nowi oficerowie? Nie będę cię odrywał od pracy. If you need anything, please let me know. Trochę mnie wkurza to w grach przygodowych, że dialogi, na które już przeprowadziliśmy rozmowę, nie znikają z dialogów. Po prostu mogę je powtórzyć. No dobra, potrzebuję dowodu osobistego, czyli po raz kolejny będę musiał cofnąć się do domu. A co jeżeli faktycznie takowego nie posiadam? Bo zgubiłem. Czy oni mnie zabiją? Raczej nie. Dobra. Strasse. Obstawiam, że jeżeli jakieś dokumenty będą dostępne w moim domu, to w tym biurku z tymi wszystkimi papierami. Chyba że znowu będzie retrospekcja, gdzie położyłem dowód osobisty. Spójrzmy do biurka.
Czy tu będzie gdzieś mój dowód osobisty? Tu w sumie wszystko wygląda jak dowód osobisty. Kiedyś właśnie były takie papierowe. Ale nie widzę, żeby cokolwiek było tutaj klikalne i interaktywne. Ale muszę wszystkie dokumenty dokładnie na tym biurku obejrzeć, z tego względu, że, no widzicie, każdy element praktycznie jest w jakiś sposób klikalny, więc mogę coś tutaj pominąć. Pognieciona notatka. There was a poison recipe laying in my living room. To create a potential roach-killing substance, dissolve fungicidal cream in a jug of water. Dobrze wiedzieć, będziemy wiedzieli, jak otruć Adolfa. Manifest wysokich coś tam. Ale tutaj nie widzę nigdzie dowodu osobistego. Może w sypialni. Mein Kampf. Gdybym miał dowód osobisty, to schowałbym do tej książki. My second copy of Mein Kampf. This figurine of a diver was a housewarming gift from my neighbors, the Schultzes. A gloomy-looking Hauptmann Schultz kept telling me that the soldiers did not believe in the victory of the Reich, and that they cursed the Führer. It turned out that the whole thing was a test. If I had not been careful that day, I would have been court-martialed and shot. Albo dowód osobisty mamy w ubraniu cywilnym. Na chwilę się przebiorę i zobaczę, czy znajdę tam coś w kieszeniach. Dziennik, krem przeciwgrzybiczny, a... Nie mogę na siebie spojrzeć. Zastanówmy się. Gdybym był niemieckim żołnierzem, gdzie bym schował swoje dokumenty, dowód tożsamości? No nosiłbym przy sobie, aczkolwiek mi też się zdarza nie nosić dowodu osobistego zawsze przy sobie. A wide, comfortable bed with a mattress filled with swan down. 2 years ago I was on a German... Pod łóżkiem niczego nie ma. Może gdzieś mi tu wypadło. A bookcase. There are lots of books by classical authors there, and also some of my favorites. Books by the brothers Grimm, and by Ernst Theodor Hoffmann. It is a shame that I don't have time to read nowadays. Herbatka u pani Solf. This was a very strange case. A group of anti-fascists used to gather at Frau Solf's tea parties, and the old woman seemed to be oblivious to the whole thing. No nie widzę nigdzie żadnego dowodu tożsamości. Do śmietnika też zajrzeć nie mogę. Co to jest? Volkicher Beobachter of May 24th. This issue is notable for Goebbels' quote, "Germany must become more desolate than the Sahara." Dziennik. Writing in my journal focuses my mind on what is important. O! Został do mnie wysłany telegram z Monachium. Muszę go odebrać z poczty. Mamy dokument tożsamości. Przepis na truciznę brzmi, aby uzyskać silną substancję zabijając karaluchy, rozpuść grzybobójczy krew z banku wody. Czyli jednak miałem dokumenty cały czas przy sobie. No dobra. Plan jest taki, żeby jeszcze w tym odcinku cofnąć się w tamto miejsce, pokazać dokument tożsamości, przekazać raport, może udamy się jeszcze na pocztę, a może zakończymy odcinek. Prince Albertstrasse, 8.
Wejdźmy zatem do środka. No teraz będą musieli mnie wpuścić. Mam dowód osobisty. Hej Hitler. Pfu, aż ciężko mi takie słowa przez gardło przechodzą. I co już? Nikt nie chce ode mnie dokumentu? Heil Hitler! Heil Hitler. How is Obergruppenführer Kaltenbrunner feeling? He is well. I will tell him that you asked about his health. You don't have to, I'm just curious. As you wish. Thomas. Dobra, dowództwo. Obergruppenführer Kaltenbrunner isn't receiving visitors right now. Ale niemiecki to jest trudny język. Obergruppenführer Kaltenbrunner. Why? I'm sorry, but I can't tell you anything. Ej, sorry, ale my mamy raport. This report is for Mueller only. Jest tylko dla Müllera. Thomas Müller. Nie no, żartuję, to nie jest Thomas Müller. Heil Hitler! Heil Hitler. Thomas, how are you? Not bad, Standartenführer. Jak tam służba? It's starting to wear on me. I'd like to go on a mission somewhere. You've got some field work in store, Thomas. Don't worry, it's coming. I miss the enemy of the party. I miss their legs, their teeth. Ha! Yeah, knowing you, I'd think twice about breaking the law, much less going against the NSDAP. It's a pity that all the traitors don't know you the way I do. That just makes me your secret weapon. Jak tam dzieci? They're growing. My son's already itching for the Wehrmacht. A real Aryan. Your son's a good kid. My daughter's no worse. Speaking of which, what are you waiting for? Why don't you get married? I never even thought about it. And now is not the time anyway. Right now, we're retreating. Retreating, advancing. It's one or the other, but yes. A wife is a yoke bigger than a war. Still, without their help, Meyer, the great nation of Germany will die. Jak tam służba? It's starting to wear on me. I'd like to go on a mission somewhere. You've got some field work in store, Thomas. Don't worry, it's coming. I miss the enemy of the party. I miss their legs, their teeth. Ha! Yeah, knowing you, I'd think twice about breaking the law, much less going against the NSDAP. It's a pity that all the traitors don't know you the way I do. That just makes me your secret weapon. Jak noga? Nie boli po operacji? Who cares about a leg? My heart is strong. Spirits are high. What else does a soldier need? Frankly, you had me worried for a while. I still don't understand where his gun came from. Yet, you seem to be prepared for it. Of course I was prepared. You have to expect anything from those sorts. I'm always prepared. Okej, do zobaczenia. Biuro Glocka. Biuro Ridera. Moje biuro. Poczekalnia Müllera. Can I help you with anything? Czy od wczorajszego wieczoru otrzymaliśmy jakieś rozkazy od Führera? I don't know. I went home early yesterday. So if there were any directives, the Gruppenführer has them. I see. Did the Gruppenführer meet Hitler today? I doubt it. I imagine the Führer is still asleep. Why do you ask? I just want to prepare myself for the conversation with the Gruppenführer. Just in case. Yes, I see. Sorry, I can't help you. Jakieś wieści z frontu? General Rommel suffered a car crash. He's in critical condition. This is serious news. Rommel was one of our most brilliant generals. This will be a great loss for the Western Front. He's not lost yet. We still hope that he will return to serve the Wehrmacht. After the crash, the Führer ordered the speed limit lowered to 80 kilometers per hour. That's sensible. Coś jeszcze? The Allies are moving forward. The Soviets seem to be waiting for something. In short, we've got them cornered. Cornered? Are you sure? Well, if the Führer has one talent, it's in pulling the noose tighter and tighter around their necks.
There's more to war than one man's genius. In the end, war must be decided by the soldier. One soldier's efforts can't make a difference, so why not be optimistic while we can, eh? Maybe I should join the soldiers. Let me know if anything important comes up. Certainly. Biuro Müllera. Mayor, wait. Yes? Do you have the report? Oczywiście. Good. The Gruppenführer is in a bad mood. What's the matter? It's that Beck case again. You lost another agent. He's beside himself. I see. Thanks for the warning. I'll try not to upset him. Sekretarz powiedział, że drugi agent gestapo pracujący nad sprawą Becka zawiódł. Może wykorzystać okazję i zdobyć tę sprawę dla siebie. Finally! You've been making me wait for you, Mayor. I'm sorry, Gruppenführer. It won't happen again. Do you have the report? Yes, here. What is it, Mayor? What have you brought me? It's my report, Gruppenführer. The Canada case, as promised. Mayor, are you mad? You brought me the same garbage a week ago. Have you forgotten your job? I need a full dossier for each suspect. I need analysis. I want to see conclusions. That's your job. I'm sorry, I took the wrong folder. Give me an hour and I'll fix everything. You're late and you're not prepared either. Do you want to be sent to the Eastern Front? No, I do not. I will have everything correctly prepared for you shortly. Put some effort into it. No, nie chcieliśmy mu podpadać, a mu podpadliśmy. These books are evidence of the various interests of their owner. Some officers try to put on a false front and impress the visitors with their collections of books, but Müller is above that. Czyli wychodzi na to, że nie te akta przynieśliśmy. No trudno, no. Takie rzeczy się zdarzają. This cabinet is where our card index is kept. It contains all kinds of information about the enemies of the Reich. Can I help you with it? Jakieś wieści z frontu, okej, brak nowych opcji dialogowych. Certainly. Czyli wychodzi na to, że będę musiał cofnąć się do swojego domu. Ale też chciałbym pojechać na pocztę. Ale moi drodzy, ja myślę, że to sobie wykonamy w kolejnym odcinku. Wiem, że gierka może się nie wszystkim podobać, swoje oceny miała takie 6,1 na 10, czyli taka średniawka bym powiedział, aczkolwiek no grałem w tą gierkę dawno temu i wiem, że ona się później rozkręci i no fabuła jest dosyć wciągająca. A tymczasem moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!